Cześć kochani, jak zwykle serdecznie witam Was, czyli kto? Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Tytuł widzicie, fotka też jest, jeszcze ciągle to potrafię, chwała Bogu. Natomiast słuchajcie, no, jest problem ze stawami. Za chwileczkę przedstawię Wam specjalnie przygotowaną dla Was taką po prostu prezentację, gdzie najpierw powiem, z jakim problemem się w ogóle w Polsce borykamy. I teraz ten problem z zestawami nie dotyczy tylko ludzi starszych, tak jak ja w moim wieku po 70. Natomiast coraz więcej ludzi młodych ma problemy ze stawami. Reumatoidalne zapalenie stawów, sztywniące zapalenie kręgosłupa, czyli choroba Bechterewa, i wiele, wiele innych, gonartrozy, artrozy i w ogóle podobno na podłożu reumatoidalnym jest dodatkowo 800 jeszcze jednostek chorobowych, jakieś tam kalibracje tych chorób są i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, czy są leki, które je wyleczą? Jak zwykle możemy podleczać, ale nie wyleczać, ale o tym za chwileczkę będzie mowa, więc posłuchajcie, od razu przechodzę do udostępnienia ekranu, bo tam całą po prostu wiedzę, tą, którą mam do przekazania, po prostu przekażę. I teraz posłuchajcie, więc ta specjalnie przygotowana prezentacja. I za chwileczkę, dobrze, zrobimy tutaj parę myków, prezentuj i już jesteśmy. A więc jak zwykle moje hasło z ludźmi, dla ludzi, poprzez ludzi. Nie da się inaczej. Codziennie jesteśmy w relacjach z różnymi ludźmi. Niektórzy nam nie pasują, oni odejdą w niebyt, że tak powiem, bo wibracyjnie do nas nie pasują. Powinniśmy się spotykać przede wszystkim z tymi, którzy do nas, że tak powiem, wibracyjnie pasują, ale to już mniejsza z tym, to jest na inny temat. Więc jak skutecznie i bezpiecznie zadbać o nasze stawy? Podzielę się z Wami znowu moją wiedzą. Oczywiście ta moja wiedza to też nie do końca jest moja, bo przecież ja to też się tego wszystkiego uczyłem i od lekarzy, i od wielu naukowców. I dzisiaj mogę po prostu to wszystko Wam przedstawić. I na początek krótki filmik. Obejrzyjcie tylko to sobie. Moją koleżankę, panią Urszulę Piekarską, która najpierw okrzyczała, powiedziała, że jestem szarlatan, nie uwierzyła w to, że można wyjść. Po 2 latach żeśmy się znowu spotkali. No wtedy nie byliśmy jeszcze znajomymi i ona już nie miała wyjścia, posłuchała coś na temat tej kolacji i powiedziała, no dobrze, ona spróbuje. I w tej chwili Ulka, ponieważ sama wyszła z RZS-u, pomaga innym ludziom po prostu bardzo skutecznie to załatwić. Słuchajcie, jeżeli słyszycie takie informacje, jeżeli ktoś bardzo mocno szuka, a w ogóle nie wie, o czym my tak naprawdę mówimy, skontaktujcie się po prostu, bo ten program, o którym tutaj jest mowa, powoduje, jeżeli się go dobrze zastosuje, też trzeba dobrze komuś doradzić, trzeba wręcz zindywidualizować, tak, taki program dla osoby. Po prostu, jeżeli macie osobę, która was dobrze w tym poprowadzi, to proszę zainteresujcie się tym, bo naprawdę nie trzeba cierpieć i naprawdę nie trzeba się budzić w nocy i naprawdę nie trzeba mieć gustów reumatoidalnych, żeby one po prostu poznikały, żeby to ciało zaczęło funkcjonować no tak jak powinno, tak. Ja zawsze mówię, że ciało powinno funkcjonować tak jak my tego chcemy, a nie funkcjonować tak jak ono sobie po prostu tam samo robi. Nie, tak to nie może być. Ono ma służyć nam, a nie my jemu, tak? Chociaż z drugiej strony troszkę musimy jemu też służyć. Ale żeby tak było, no to widzicie, wszystko korelacja, tak? Wszyscy się ładnie. Trzeba dokładnie. Tak, słuchajcie kochani, to właśnie była pani Urszula Piekarska, z którą kiedyś żeśmy się spotkali w Nowej Hucie, na pewnych dużych wykładach, potężny event, kilkaset osób, ja miałem wykłady, ona miała stoisko i tak dalej, i tak dalej. I od słowa do słowa okazało się, że pani Urszula ma RZS. Coś tam powiedziałem, że jest pewien program, ona w to oczywiście nie uwierzyła, dopiero po 2 latach się do mnie zgłosiła w zupełnie innej sprawie, a przy okazji ledwie mnie znalazła, ledwie znalazła mój telefon
a przy okazji po prostu zaczęliśmy rozmawiać o tym jej RZS-ie, który jeszcze się bardziej pogłębiał. Wtedy wówczas pani Urszula miała chyba 38 czy 39 lat i lekarze powiedzieli, że jeszcze 10 lat już będzie na wózku inwalidzkim jeździć, więc niech przygotowuje na tą okoliczność rodzinę. Ja oczywiście powiedziałem, roześmiałem się, mówię, a co jeśli okaże się, że można z tego wyjść? Ulka wówczas nie odpowiedziała, rzecz jasna, ale znaczy drugi raz nie odpowiedziała, była bardzo sceptyczna, ale w każdym razie umówiliśmy się na to, że ja jej to po prostu pokażę, to czym ja dysponuję, że tak powiem, tym kompleksowym programem zdrowia, czyli kompleksową kuracją metaboliczną i Ula zaryzykowała. Dobrze. Ale o tym jeszcze będziemy mówić. Ten filmik na koniec ja jeszcze powtórzę. Więc słuchajcie, jaką mamy dzisiaj sytuację ze stawami? 80 ludzi na 100 w Polsce odczuwa bóle pleców. Obecnie bóle krzyża dotykają w różnym okresie życia nawet 90 na 100 dorosłych ludzi. Choroba zwyrodnieniowa stawów dotyka w Polsce już ponad 2 miliony ludzi i jest ona najczęstszą przyczyną orzekania o inwalidztwie. W Polsce na schorzenia układu kostnego cierpi około 9 milionów ludzi. 3 razy częściej na chorobę zapadają kobiety niż mężczyźni. Po 20 latach 90 na 100 osób jest niepełnosprawnymi z powodu chorób kręgu reumatycznego. Po 10 latach choroby 50 na 100 pacjentów traci zdolność do pracy. Takie są fakty. I w związku z tym, co z tym możemy zrobić? Najpierw trzeba po prostu dowiedzieć się, co to jest staw, w jaki sposób dochodzi do schorzenia, jakie są przyczyny zużycia stawów, chorób układu kostno-stawowego, czy też kręgu stawowego, takie medycznie to powiem. Słuchajcie, choroby zwyrodnieniowe stawów są spowodowane przede wszystkim chronicznym zapaleniem chrząstki. I tu od razu wrzutka, chrząstka składa się w 80% z wody. To jest bardzo ważna wiadomość, później to jeszcze rozwiniemy. I ta chrząstka to jest rodzaj poduszki chroniącej zakończenia kości i umożliwiającej płynne zgięcia stawów. A więc jeżeli mamy tutaj strukturę kości, to są włókna kolagenowe, substancje mineralne i tak dalej. A więc zobaczcie, żeby były włókna kolagenowe, to muszą być substraty do ich budowania. Żeby były substancje mineralne, to trzeba te substancje dostarczać. A co dostarcza dzisiaj te substancje? Jedzenie ze sklepów? Nasycone chemią, konserwanty, polepszacze, barwniki, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, pestycydy i tak dalej, i tak dalej. I popatrzcie, mamy tutaj zdrowy staw, ja za chwileczkę jeszcze pokażę taki staw, a więc mamy dwie kości, te żółte elementy to są po prostu kości. Kości są zakończone, te niebieskawe elementy chrząstką. Między chrząstkami dwiema, między tymi dwiema kośćmi jest tak zwana szczelina stawowa, przestrzeń stawowa wypełniona mazią stawową, czyli rodzajem smaru, powiedzmy, który amortyzuje. Te kości nie mogą się zderzać w ogóle. Natomiast jeżeli jest coraz mniej tej mazi stawowej, kości zaczynają trzeć o siebie. Dlaczego jest tej mało mazi stawowej? Bo nie ma substratów do ich produkcji, nie ma tworzywa i nie ma wody. W związku z tym coraz mniej mazi, coraz bardziej pogarsza się stan chrząstki, kości zaczynają trzeć o siebie i jest ból. Jeżeli boli, to nie chcemy chodzić, bo każdy krok to jest ból. Jeżeli mniej chodzimy, mniej się ruszamy, to jest pogarsza się dokrwienie organizmu, jego dotlenienie i dożywienie komórek i tkanek i to jest po prostu błędne koło, a więc następuje starzenie stawów. I to nie dotyczy tylko facetów czy kobiet w moim wieku po 70, to określenie starzenie, także młodych ludzi to dotyczy. I teraz jakie są przyczyny chorób stawów?
Ja wyszczególniam tutaj trzy podstawowe grupy. Pierwsza grupa to są infekcje wirusowe i infekcje bakteryjne i grzybicze. A więc infekcje wirusowe to jest ludzki parwowirus B19, wirus różyczki, świnki, wirus HIV, wirusy zapalenia wątroby typu B i C, wirus ospy, wirus HTLV, czyli wirus ludzkiej białaczki, wirus Syndbis, wirusy endemiczne w rodzaju wirusa chikungunya, Igbobara i tak dalej, wirus EBV, czyli Epsteina-Barra, a więc tutaj są takie bardzo dziwne w ogóle nazwy. Znaleziono w każdym razie takie wirusy naukowcy. Druga grupa po prostu w tej głównym takim pionie przyczyn chorób stawów to są infekcje bakteryjne grzybicze, a zwłaszcza przez tak zwane formy L bakterii. Ja nie będę tutaj za dużo mówił o tych formach L bakterii. Wygooglujcie sobie to, formy L bakterii. Tu chodzi o to, że pewne bakterie, na przykład krętki Borrelia burgdorferi, a więc wywołujących na przykład bardzo poważną chorobę boreliozę, potrafią te bakterie zamienić się w rodzaj przetrwalników, które potrafią wejść, schować się dosłownie do wnętrza naszych komórek, będą w stanie utajonym przez 10-15 lat, później nagle aktywizują się i lekarze nie są w stanie w ogóle rozpoznać, co to za choroba, bo to jest choroba podobna do grypy, jakieś, a więc naprawdę lekarze wówczas stoją przed bardzo trudnym zadaniem, jak zdiagnozować prawdziwą chorobę. A tutaj na przykład chodzi o boreliozę. Ale są tutaj inne bakterie, na przykład chlamydia trachomotatis, chlamydofila pneumonie i tak dalej, i tak dalej. Krętki z rodziny Borrelia burgdorferi, Borrelia garlini, Borrelia afzelii, Borrelia japonica i tak, Candida albicans, a więc zagrzybienie organizmu i tak dalej, i tak dalej. Druga grupa chorób to są choroby wynikające z niedostatecznego zaopatrzenia organizmu w czystą wodę o prawidłowej heksagonalnej, czyli lodopodobnej, czyli sześciokątnej strukturze, jak plaster miodu i wysokim pH, minimum 7,5. Nie pijemy wody. My pijemy soki, herbaty, kawa i tak dalej, ale wszystkie tego typu płyny mają być traktowane jako pokarm. Natomiast organizm potrzebuje wyłącznie czystej wody z różnych względów. Na ten temat akurat piszę, słuchajcie, kochani, w dwóch moich książkach, znaczy dwutomowym o takim cyklu Woda, fenomen życia. Tu jest całe kompendium na temat wody, więc tutaj nie chcę wam w tej chwili zresztą opowiadać o tym. Zresztą mam specjalną playlistę woda. I teraz zobaczcie, co wywołuje permanentne odwodnienie. Przede wszystkim zaburza procesy przemiany materii. Obniża wydajność nerek, co powoduje odkładanie się kwasów w organizmie. Te kwasy nie są wypłukiwane, nie są rozcieńczane. Dalej, odwodnienie zakłóca pracę wątroby utylizującej toksyny. Wątroba potrzebuje przepłukiwania, bo wątroba wykonuje najcięższą pracę w organizmie. To jest fabryka utylizująca śmieci, oczyszczająca cały organizm. Dalej, odwodnienie pozbawia ciało mięśni, co prowadzi do obniżenia tempa przemian metabolicznych. Odwodnienie zmniejsza objętość krwi, w efekcie jej niedotlenienie, zmęczenie mięśni, obciążenie stawów toksynami. I to jest błędne koło. I teraz trzecia grupa przyczyn chorób stawów to są warunki i styl życia. A więc mamy przemysłowy pokarm pozbawiony biowitalności, zawierający chemiczne dodatki w postaci barwników, spulchniaczy, polepszaczy, konserwantów, pestycydów, zawierający antybiotyki i hormony i pozbawiony w wysokim stopniu przyswajalnych składników mineralnych, witamin oraz niezbędnych składników nieodżywczych, tzw. NSN. Dalej, mamy nieprawidłowy sposób odżywiania się z nadmierną podażą białka zwierzęcego i cukrów. Mamy niedostatek ruchu, a więc i niedotlenienie, a więc i niedokrwienie. Mamy nadmiar często ciężkiego wysiłku fizycznego, zwłaszcza dzisiaj młodzi ludzie, którzy chodzą na przykład na siłownię. Mamy udogodnienia cywilizacyjne, które nam ułatwiają życie, ale wcale tego życia nie ulepszają. Mamy potężną ilość stresów wszędzie, w domu, w pracy, wszędzie, sączące się z mediów,
na okrągło. Gdzieś kiedyś przeczytałem taką informację, że dzisiaj człowiek w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej doby otrzymuje więcej informacji niż przeciętny człowiek otrzymał w ciągu całego życia 80 do 100 lat temu. Mamy nadmiar używek, mamy destrukcyjny wpływ technicznych pól elektromagnetycznych, mamy wszechobecną chemię gospodarczą. To wszystko nas po prostu zatruwa, niszczy nam organizm, między innymi stawy. I teraz wszystkie te czynniki wymienione wcześniej powodują powstanie podstawowej przyczyny chorób zwyrodnieniowych stawów. Jest nią zakwaszenie organizmu, czyli permanentna, wieloletnia kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Na ten temat jest masa moich audycji na playliście Odkwaszanie. Tu akurat też taka miniaturka, kwasowa katastrofa, śmierć na boisku, pierwszy z artykułów na playliście i tak dalej. I niedawno akurat przedstawiałam Wam audycję na temat przewlekłej subklinicznej ogólnoustrojowej kwasicy metabolicznej, czyli Chronic Subclinical Systemic Metabolic Acidosis, czyli CSS, MAA i tak dalej. Cały przegląd naukowy dotyczący tego zagadnienia przedstawiony na National Library of Medicine i tak dalej, i tak dalej. A więc nie ma żadnego problemu, jest masa na ten temat materiałów, na ten temat nawet nie warto dyskutować, czy kwasica jest, czy nie. I teraz, jeżeli już dochodzi do choroby stawów, to tam są, tam mamy do czynienia z kilkoma mechanizmami. Przede wszystkim występuje wspomniana permanentna, wieloletnia, utajona, bezobjawowa, czyli latentna kwasica metaboliczna niskiego stopnia, czyli wieloletnie pH polanego moczu na poziomie 4,8 do 6,4, to niszczy organizm. Dalej, permanentna hipoksemia, czyli braki krwi, braki tlenu we krwi tętniczej, czyli niski stopień utlenowania krwi, nie utlenienia, tylko utlenowania i w związku z tym hipoksja, czyli braki tlenu w tkankach. Następnie dysbioza flory jelitowej. Mamy zniszczoną prawidłową florę jelitową, a to jest podstawa zdrowia. Jest bardzo silny związek między mikrobiotą jelitową a chorobami kręgu stawowego. Kiedyś akurat na pewnym sympozjum w 2017 roku miałem akurat mieć wykład na ten temat dla lekarzy. Takie było sympozjum lekarskie. No ale z pewnych względów tam nie doszło, bo wybuchł mały skandalik, w którym ja uczestniczyłem, ale to mniejsza z tym. Dalej występują zaburzenia pracy nerek, trzustki wątroby, to jest bardzo ważne, i oczywiście nadwaga lub otyłość. U osób szczupłych, osoby szczupłe raczej rzadko miewają problemy ze stawami, bo jeżeli wyobrażamy człowieka, który waży na przykład 120 kg, czy nawet 100 kg, a powinien ważyć ten człowiek 80, to siłą rzeczy cała ta nadwyżka masy uciska na stawy, już nie mówiąc o obciążeniu serca, całego układu krwionośnego. I przy długotrwałej kwasicy niskiego stopnia dochodzi do krystalizacji i odkładania się kwasu moczowego, między innymi w stawach i tkance łącznej. I wówczas dochodzi na przykład do dny moczanowej, czyli dawnej podagry, powstawania kamieni moczowych, a więc mamy do czynienia z kamicą nerkową i innymi chorobami po prostu nerki. Tutaj widzimy, że w nerkach już odkładają się kamyki, tutaj zostały one urodzone, a tutaj mamy do czynienia z dną po prostu moczanową. I teraz jak wygląda zdrowy staw? Już poprzednio, na jednym z poprzednich slajdów troszeczkę mówiliśmy, a więc popatrzmy. Mamy kość, a więc po prostu połączenie ruchome, mamy mięśnie przytwierdzone, torebka stawowa, czyli tak zwana szczelina lub szpara stawowa. Mamy oczywiście chrząstkę pokrywającą te kości, no i płyn stawowy, oczywiście maść stawowa w tej torebce, czyli w szczelinie, czyli inaczej w szparze stawowej. I neutralizowanie, organizm jest mądry, usiłuje neutralizować te kwasy. I w jaki sposób? Odbywa się to między innymi w procesie wypłukiwania, czyli zużywania zasadowych składników mineralnych, gdzie te składniki są pobierane z naszych kości, zębów, włosów, paznokci, chrząstki i mazi stawowej, bo już nie wytrzymują bufory, bo bufory po prostu nie są zasilane
składnikami mineralnymi i w związku z tym organizm sam czerpie z tego rezerwuaru, między innymi z kośćca. I organizm ma więc braki składników niezbędnych do regeneracji tkanki chrzęsnej oraz wytwarzania mazi stawowej, czyli prosta zasada. Nie smarujesz, nie jedziesz i koniec, kropka. I jeżeli nie zadbamy my o przyczyny, tylko będziemy leczyć objawy, a w jaki sposób się leczy objawy? No właśnie na wspomnianym sympozjum, to były takie trzydniowe, dziewiąte świętokrzyskie spotkania reumatologiczne, było ponad 130 lekarzy. I ja jako jedyny magister inżynier, a więc biały kruk wśród czarnych, a może na odwrót, no już nieważne. I tam występował jeden pewien pan profesor, Polak z Kanady. Ach, chyba z dwa slajdy w ogóle tytułów i tak dalej. I na pytanie jednej pani doktor, panie profesorze, a czym pan leczy pacjentów? Chodzi o stawy. A ja to wszystko kłuję wszystkie stawy, oprócz powiedział żuchwy i czegoś tam jeszcze. Czyli powiedzmy, załóżmy skrótowo, kwas hialuronowy do stawu, czyli towód poszedł, smar poszedł na 2, 3, może 4 miesiące, tego wystarczy. Pacjenci są zadowoleni, te 400-500 zł skasowane, na przykład, nie wiem w tej chwili jakie ceny, ale gdzieś w tych granicach najprawdopodobniej jest i po kilku miesiącach znowu pacjent przychodzi. I fajnie jest, ale ja byłem zaszokowany, jak słuchałem, bo ten cały profesor w ogóle nie powiedział, jak diagnozuje tego pacjenta, jak go bada, może jakie są przyczyny tych schorzeń stawowych, czy może właśnie zakażenie bakteryjne, czy może zakażenie wirusowe i tak dalej. Nic z tych rzeczy tam nie było. I teraz popatrzmy, jeżeli zaniedbamy leczenie przyczynowe, to coś się pojawia. Pojawiają się bolesne obrzęki, chroniczny ból stawów, narastający zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego czy zmian pogody, pojawienie się sztywności stawów i ich trzeszczenia, nasilone tarcie podczas poruszania się, problemy ze stawianiem nóg, narastanie bólów, zwłaszcza promieniujących, ograniczenie ruchomości stawów, problemy z siadaniem i wstawaniem, pojawienie się przykurczów mięśniowych, zniekształcenia stawów i ostatecznie bardzo poważne problemy z poruszaniem się. Tu na dole widzicie, w jaki sposób stawy mogą być zdeformowane. Tu akurat ilustracja, gdzie no, występują po prostu bóle w palcach. Tych palców podobno nawet nie można dać, ludzie nie dają rady zginać nawet na przykład samego rana. I teraz jeszcze kilka fotek. Kiedyś w Rzeszowie spotkałem właśnie kobietę na pewnej mojej prelekcji. Ona miała dokładnie takie dłonie, była to 54-letnia kobieta i po prostu zdrowotnie bardzo zaniedbana. Tam dochodziły również problemy z wypróżnianiem się raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, więc ona musiała po prostu lewatywy również robić i tak dalej. Więc tam były poważne problemy zdrowotne. A więc zobaczcie, co tu się dzieje, zdeformowania palców, tu akurat przy okazji również dna moczanowa, zniekształcenia, osteofity, czyli narośla kostne na kręgosłupie, degeneracja krążka międzykręgowego i tak dalej, i tak dalej. I teraz zastanówmy się, co mamy do dyspozycji. Czy typowe terapie są skuteczne? Okazuje się, że dotychczasowe doświadczenia praktyki medycznej wskazują, że typowe leki nie oddziałują regeneracyjnie na chrząstkę, która ulega postępującej degeneracji. Zwykle są jedną z przyczyn postępującej kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, pogłębiając problemy. Dlatego, że słuchajcie, kochani, wiele leków zakwasza organizm i to bardzo silnie. Dalej, leki rozregulowują układ trawienny, dochodzi do biegunek, do zaparć, do bólu brzucha, do krwawienia. I zasadniczą te leki ograniczają się jedynie do uśmierzenia bólu. Więc wszystkie obecne typowe metody leczenia, iniekcje, czyli zastrzyki, maści, rehabilitacja i tak dalej, abstrahując od tego, że wielu terapeutów naprawdę stara się, robi wszystko, żeby temu pacjentowi pomóc, pomagają te terapie tylko jedynie złagodzić bóle, ale w żadnym wypadku nie działają po prostu na przyczyny. I teraz, więc pora zająć się przyczynami chorób stawów. Utrzymanie stawów w dobrym zdrowiu, w sprawności, w tym kręgosłupa, lub powrót do zdrowia wymaga zajęcia się przyczynami choroby. A więc, jeżeli wiemy, co powoduje te problemy,
to wiemy również, co mamy robić. A więc po pierwsze, trzeba zlikwidować permanentną kwasicę metaboliczną. Trzeba poprawić procesy trawienia i wchłaniania, czyli przywrócić równowagę metaboliczną. Trzeba uzupełniać na bieżąco substraty niezbędne do regeneracji chrząstki stawowej oraz do wytwarzania mazi stawowej. Ale trzeba tutaj zadbać, kochani, o cały organizm. I teraz, zaraz będziemy jeszcze o tym mówić, trzeba zaopatrzyć komórki organizmu w 70 do 90 niezbędnych składników odżywczych, które organizm ma codziennie otrzymać. Co to są za składniki? To są przede wszystkim odpowiednie różnego rodzaju odpowiednia ilość i odpowiednie proporcji różnego rodzaju minerały, witaminy, bakterie probiotyczne w odpowiedniej postaci, kompleksy naturalnych witamin A, B, C, D, E, K i nie tylko, aminokwasy, bioflawonoidy i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzą sole mineralne, wapń, magnez, krzem, cynk, chrom, miedź, selen i tak dalej. Kwasy tłuszczowe omega-3 przeciwdziałające stanom zapalnym, preparaty glukozaminy, chondroityny, organicznych związków siarki, MSM, czyli metylosulfonylometan, kolagen, czysta woda, nisko mineralizowana woda po prostu. I teraz, w związku z tym mamy taką kompleksową kurację metaboliczną, każdy może ją zastosować, gdzie przy pomocy oczywiście odpowiedniej suplementacji, to jest absolutnie wymagana. Jeżeli ktoś mówi, że on sobie inaczej to załatwi, to niech sobie załatwi i tak dalej. I ta kuracja metaboliczna, wielokrotnie to już mówiłem, wyobraźcie sobie, że ten długopis ma symbolizować wasze zdrowie. O, mam nadzieję, że tutaj będzie widoczny. O, w ten sposób. Jeżeli te moje 5 palców, czyli tutaj jak 5 palców tej ręki, to są palce sprawne, to trzymam zdrowie w garści. Niech mi ktoś spróbuje wyrwać ten długopis. Nie będzie tak łatwo. Czyli co trzeba zrobić? Trzeba zrobić detoks w organizmie, usunąć nadmiar toksyn, wypłukać je, ustabilizować równowagę kwasowo-zasadową, czyli zastosować systematyczne odkwaszanie, czyli domineralizować organizm. Dalej i nawodnić go. Po drugie, trzeba oczyścić i zregenerować naczynia krwionośne, trzeba je wzmocnić ścianki, doprowadzić do tego, że jeżeli na przykład przekrój naczynia się zaczyna zawężać, bo są procesy miażdżycowe, to trzeba usunąć te złogi. To się da zrobić i nie trzeba tego robić mechanicznie, na przykład poprzez koronaroplastykę, czyli po prostu wkręcanie takiego specjalnego jakby wiertła, które oczyszcza nasze naczynia krwionośne. Po trzecie, trzeba systematycznie nawadniać organizm. Raz, że ta woda ma zmniejsza stężenie toksyn, wypłukiwać się, ale bez wody nie ma krwi, nie ma hormonów, nie ma enzymów, nie ma nas. 70%, 75% masy naszego ciała to jest woda. Ona jest niezbędna. Do czego służy woda? No, większość ludzi mówi, no do picia. No to jest czynność, my ją pijemy, ale po co? No żeby nawodnić organizm, nawodnić, czyli dostarczyć tą wodę, ale po co? No i tutaj właśnie mówimy o funkcjach wody w organizmie, jest aż kilkadziesiąt. Dalej. Trzeba wzmocnić odporność organizmu, ustabilizować poziom cukru i insuliny, wyregulować pracę trzustki, ale wyregulować pracę trzustki nie da się, jeżeli nie dostarczymy trzustce minerałów, czyli nie odkwasimy organizmu. Bo trzustka bierze udział w trawieniu. Potwornie kwaśna papka wędruje z żołądka, bo tam są kwasy, kwas HCl, kwas solny. Wędruje ta kwaśna papka do dwunastnicy, czyli do początku jelita cienkiego i tam będzie odbywać się dalsze trawienie przy pomocy silnie zasadowych enzymów trzustkowych. Ale pytanie, w jaki sposób te enzymy zostały wyprodukowane, jeżeli organizm ma braki minerałów? W związku z tym enzymy nie będą, że tak powiem, trzymały normy alkaliczności, będą zbyt słabe, nie odkwaszą tej kwaśnej papki, nie dochodzi do prawidłowego trawienia, czyli dochodzi do dyspepsji, czyli niestrawności. Nie zostało to strawione. W związku z tym jelito nie przyswoi wszystkich tych składników, dochodzi wówczas nawet do chorób autoagresywnych i tak dalej, i tak dalej. A więc zobaczcie, jak jawi się ten nasz organizm. Tu się nie dzieje nic przypadkowego.
To wszystko jest ściśle zaplanowane. Po piąte, rewitalizacja mikrobioty jelitowej i dożywienie komórek. Prawidłowa mikrobiota jelitowa, tak zwane dobre bakterie, nie pozwolą na rządzenie się przez Candida albicans albo przez bakterie gnilne. Te bakterie gnilne Candida albicans będą wypychane przez dobre, tak zwane dwudzielne bakterie. I tu trzeba dostarczyć naprawdę dobrej jakości szczepy, wyselekcjonowane szczepy bakterii razem z odpowiednią pożywką, czyli tak zwane symbiotyki. A oprócz tego chodzi o to, żeby te bakterie były zabezpieczone, bo po prostu łykamy odpowiednie preparaty, żeby one były zabezpieczone przed denaturacją ze strony kwasu solnego żołądka, czyli żeby chodziłoby o to, żeby te bakterie nie zostały zabite w żołądku, czyli żeby z nimi nie stało się to, co z jajkiem na patelni, że białko się ścina, czyli dochodzi do denaturacji białka, czyli bakterie wówczas zostaną zabite. Dalej, jak widzicie, to co widzieliście no cały czas gdzieś tutaj na tym podglądzie, no można jeszcze, jestem w stanie to robić, tym bardziej, że oczywiście bardzo systematycznie suplementuję się od połowy 2013 roku. Wcześniej też to robiłem, ale to nie było takie po prostu takie bardzo ścisłe. To jest bardzo proste, rano, wieczór, w ciągu dnia tam jakieś drobiazgi i tak dalej. Staram się też troszeczkę ćwiczyć, jakieś uprawiać gimnastyki, a więc jeżeli w ogóle mówię cokolwiek, po co to zdjęcie zamieściłem? To nie chodzi o to, żeby się tam po prostu popisywać, tylko jeżeli mówię, że coś robię, to to robię. I to są dowody na to, że po prostu to robię. Dla tych, którzy mnie znają, oni nie muszą mieć żadnych dowodów, bo znają mnie, widzą, jak ja się zachowuję, na ile jestem sprawny, mając to ponad 70 lat i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma problemu. Dalej. I słuchajcie, i teraz dlaczego w ogóle są wielokrotnie o tym nieraz mówię w moich audycjach, po co są te audycje? Po co są te audycje? Chodzi o oglądalność, zwiększanie, jakieś inne historie? Nie, kochani. Oglądalność tak, no to się przyznam, ale po co? Po to, żeby do ludzi docierała ta wiedza. Po to szperam słuchajcie, w tych artykułach anglojęzycznych i tak dalej, żeby po prostu, żeby dawać wiedzę. Ja sam się uczę, ale jednocześnie wam to wszystko przekazuję. A więc wielu moich tak zwanych kuracjuszy, czy ludzi, którym pomogłem, my już tworzymy społeczność wspierających się wzajemnie właśnie ludzi, dbających o zdrowie swoich bliskich. I niektórzy z nich po prostu odeszli, wziął 3-4 miesiące, pół roku, jak przynajmniej kurację i go nie ma, ale z innymi żeśmy się zaprzyjaźnili i wiecie, co się stało? Ci ludzie chcą dalej przekazywać tą wiedzę, swoje doświadczenia. I tutaj naszymi celami to jest potęgowanie wzrostu świadomości prozdrowotnej i usamodzielnianie zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie. Słuchajcie, jeżeli my tego nie weźmiemy we własne ręce, to nikt nam nie pomoże. Najlepsi lekarze nie będą w stanie. Dlaczego? Bo twoje zdrowie jest twoim zdrowiem. To ty masz zjeść tą zupę i czuć jej smak. To ty masz przeczytać książkę, żeby wiedzieć, o czym tam pisze. Opowieści. Ja mogę przeczytać na przykład menu restauracyjne. Takie nazwy, ale jeżeli ja tego nie spróbuję, nie poczuję w ustach, to co ja będę wiedział, co to takiego jest? I tutaj, jeżeli ktokolwiek zechce wejść w taki program, skorzystać z takiej kuracji metabolicznej, to my zapewniamy przede wszystkim ciągły dostęp do wszelkiej wiedzy dotyczącej stosowania tej metody, stały kontakt, konsultacje, współpracę z doradcami, praktykami, biegłymi w znajomości kompleksowej kuracji metabolicznej. No przykładem właśnie jest pani Urszula Pikarska. Dzisiaj ją będę reklamował, że tak powiem, edyfikował, bo ona jest warta tego. Bo to jest dziewczyna, która sama jest świetnym praktykiem, wyszła ze swojego RZS-u, wcześniej nie wierząc, 2 lata czekała na objawienie, że tak powiem, aż się zaczął stan zdrowia pogarszać, no i później nie za bardzo miała wyjście. Musiała spróbować, ale spróbowała i dzisiaj pomaga masie ludzi. Dlatego ja w wielu audycjach też mówię, posłuchajcie, nie będę promował czegoś, jakichś firm czy coś w tym rodzaju, tylko ewentualnie ludzi, do których mam zaufanie, którym wierzę, którzy są praktykami, którzy przeszli przez masę szkoleń, również przez moje szkolenia, gdzie ja ich po prostu kształciłem i ja wówczas jestem pewien,
że ten człowiek, który jest razem ze mną w tym momencie, po prostu nie da żadnej, przepraszam za kolokwializm, nie da plamy, nie pójdzie na łatwiznę, tylko będzie prawdziwie pomagał ludziom, czyli dostarczy im wiedzę, będzie służył im po prostu doświadczeniem. I tu jeszcze raz na koniec powtóreczka, jeszcze raz przyjrzyjmy się pani Urszuli Piekarskiej, Ulce, bo mnie to fascynuje po prostu. Niesamowite. Skok do tyłu. Koleżankę, panią Urszulę Piekarską, która najpierw okrzyczała, powiedziała, że jestem szarlatan, nie uwierzyła w to, że można wyjść. Po 2 latach żeśmy się znowu spotkali. No wtedy nie byliśmy jeszcze znajomymi i ona już nie miała wyjść, posłuchała coś na temat tej kolacji i powiedziała, no dobrze, ona spróbuje. I w tej chwili Ulka, ponieważ sama wyszła z RZS-u, pomaga innym ludziom po prostu bardzo skutecznie to załatwić. Słuchajcie, jeżeli słyszycie takie informacje, jeżeli ktoś bardzo mocno szuka, a w ogóle nie wie, o czym my tak naprawdę mówimy, skontaktujcie się po prostu, bo ten program, o którym tutaj jest mowa, powoduje, jeżeli się go dobrze zastosuje, też trzeba dobrze komuś doradzić, trzeba wręcz zindywidualizować, tak, taki program dla osoby. Po prostu, jeżeli macie osobę, która was dobrze w tym poprowadzi, to proszę zainteresujcie się tym, bo naprawdę nie trzeba cierpieć i naprawdę nie trzeba się budzić w nocy i naprawdę nie trzeba mieć mózgów remontydalnych, żeby one po prostu poznikały, żeby to ciało zaczęło funkcjonować no tak jak powinno, tak. Ja zawsze mówię, że ciało powinno funkcjonować tak jak my tego chcemy, a nie funkcjonować tak jak ono sobie po prostu tam samo robi. Nie, tak to nie może być. Ono ma służyć nam, a nie jemu, tak? Chociaż z drugiej strony troszkę musimy jemu też służyć, ale żeby tak było, no to widzicie, wszystko korelacja, tak? Wszystko się łączy, no dokładnie. Tu przy okazji był widoczny mój syn Piotr. Sporo lat temu miał problemy ze stawami również. Jest sportowcem, instruktor sportów wodnych, a więc kite, windsurfing, sportów zimowych, a więc deska, snowboard, narty i tak dalej. Wyjeżdżał bardzo często zimą w Alpy, Włochy, Francję i tak dalej. Tam szkolił ludzi. Latem od połowy mniej więcej maja, czy od początku maja do prawie do początku października, cały czas na Zatoce Puskiej. No i przyszedł czas, że zaczynały mu dokuczać stawy i tak samo opowiadał. Zresztą ja podobne miałem objawy kiedyś, jak miałem 40 parę lat, że chcąc w nocy, że tak powiem, obrócić się, to trzeba było brać własną nogę i przerzucać ją. Ja podobnie siadałem kiedyś do samochodu, że na siedzenie, powiedzmy, te swoje 4 szanowne literki posadziłem, a jedną nogę i drugą nogę to ja musiałem rękoma wstawiać do samochodu. Taki był ból. A miałem wówczas 40 parę lat i też dokuczały mi korzonki przede wszystkim, czyli zapalenie wielonerwowe i klęcze karku, nerwobóle straszne. Człowiek był sztywny dosłownie. Plus jeszcze rwa kulszowa. Więc ja to wszystko przeszedłem. W tej chwili to miałem 40 parę lat. W tej chwili już mam ponad 70. Ja nie mam żadnych problemów. To zdjęcie nie było wykonane gdzieś tam, powiedzmy, 50 lat temu. No nie, widzieliście moje siwe włosy, a więc to było, nie pamiętam, chyba 2 czy 3 lata temu zrobiłem to akurat fotkę. I dzisiaj nadal tak samo, takie same, no troszeczkę, nie powiem, że niżej, ale takie same wygibasy jestem w stanie zrobić. Czemu to zawdzięczamy? Właśnie temu programowi, tej kompleksowej kuracji po prostu metabolicznej, wspomagającej po prostu nasze stawy, cały nasz organizm. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek będzie chciał skontaktować się z panią Urszulą Piekarską, to jest za jej zgodą tutaj zamieszczam, rozmawiajcie z nią. To nic nie kosztuje. Znaczy, kosztuje wysiłku trochę, chęci, odwagi, żeby w ogóle napisać coś i ewentualnie później się umówić na jakąś rozmowę. I Urszula, podobnie jak ja od niej nie brałem pieniędzy za żadne konsultacje. Urszula też nie bierze żadnych pieniędzy za żadne konsultacje, absolutnie. Więc możecie coś zyskać, możecie podjąć decyzję, tak, korzystam z tej kuracji, albo podjąć decyzję, nie, no, nie wierzę i sprawa załatwiona.
Nie ma problemu. Natomiast warto po prostu porozmawiać i tyle. Jeżeli ktoś będzie chciał. Dane są, wiszą. Oprócz tego pod audycją również je podam, więc nie ma żadnego po prostu, słuchajcie, problemu. A więc posłuchajcie, kończąc już, mamy kompleksową kurację metaboliczną. Wiele razy o tym mówię. Jest to wyjątkowo skuteczna, sprawdzona metoda, bo to jest metoda, która została sprowadzona do Polski z Czech w 2012 roku, a w Czechach powstała w 2005 roku. W tej chwili to już jest kilka milionów ludzi w całej Europie, którzy skorzystali z tej kuracji. I to jest metoda wspomagania rewitalizacji organizmu. W związku z tym zapraszamy do współdziałania. Przede wszystkim tych, którzy mają już problemy, chcą się ich pozbyć, przynajmniej dowiedzcie się nam, czym dokładnie to polega, ale z drugiej strony zapraszamy też terapeutów, bo wy macie różnych pacjentów, którym możecie dać tą po prostu kurację. Szybciej wyjdą. Wasze, kochani, wasze zabiegi będą skuteczniejsze, bo połączycie kilka różnych rzeczy. Ja zresztą jestem zwolennikiem łączenia różnych metod, dlatego że ja nie znoszę fanatyzmu. Tylko moja metoda i więcej nic. Tylko na przykład same masaże. Masaże są rewelacyjne. Magnetoterapia jest rewelacyjna. Magnetostymulacja jest rewelacyjna. Akupresura, akupunktura, ziołolecznictwo, apiterapia i tak dalej, i tak dalej. Litoterapia, dogoterapia, hipnoterapia, wszystko możemy łączyć po prostu w jedno. Natomiast trzeba pamiętać, że jesteśmy zbudowani z jedzenia, z tego, co jemy. Więc albo to będzie to papier toaletowy, albo to będzie wysokiej jakości substancje, będą wysokiej jakości substancje odżywcze. I po prostu i wymóg, co te różne substancje, które wprowadzamy do naszego organizmu, robią z naszym organizmem. Czy go budują, czy go niszczą. Więc jeżeli do tej pory niszczyliśmy, to teraz trzeba zacząć budować, trzeba go oczyszczać. Od tego nie ma odejścia, chyba że ktoś nie chce, no to już jest jego sprawa i tak dalej. Wiecie doskonale, że ze mną też można się kontaktować. Pod każdą audycją podaję swój mail, można do mnie napisać, że macie jakiś po prostu problem i tak dalej. Możemy się mówić na niezobowiązującą rozmowę i sprawa załatwiona. Nie ma problemu. Także tyle na teraz. Kończę udostępnianie. Więc jak widzicie, można. Jeżeli jeden potrafi, to inni też potrafią. A dlaczego by nie? Kochani, dobrze, zostawię was z tym. Jak chcecie, to się kontaktujcie z panią Urszulą. E, Wszystko jest, niczego nie ukrywamy. No i sprawa załatwiona. I na koniec prośba, jak zazwyczaj. Jeżeli uważacie, że ta audycja według dla was miała sens, wniosła coś ciekawego, nowego, jakąś nową wiedzę i tak dalej, dobry również przykład, to proszę o lajki, o suby, o komentarze, o może podzielenie się własnymi doświadczeniami. No i to wszystko. Trzymajcie się. Najlepszego dla was życzę. Papatki. Pa.